AGV Veloce. Zapewne słyszeliście już nazwę AGV nieraz, a to zapewne dzięki panu Valentino Rossiemu, który ujeżdża sobie takie kaski, ścigając się na różnych torach, miejscach, trasach. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że tutaj mamy do czynienia z kaskiem, który jest bezpośrednim kontynuatorem linii sportowych kasków Pista, Corsa i Veloce. Veloce jest zrobiony troszeczkę inaczej. Jest dedykowany bardziej dla osób, które jeżdżą turystycznie, chociaż w porównaniu z reminiscencją tych kasków jazda turystycznie przez duże T jak TGV, czyli jeżdżą turystycznie, lecz bardzo szybko. To, co dostajemy w tym kasku i co jest pochodną sportu, to wizjer, który jest właściwie identyczny jak w poprzednich kaskach, które wymieniłem, typowo torowych, więc nie ma żadnego stopniowania. Jest albo otwarty, albo zamknięty. Jedyną opcją jest rozszczelnienie wizjera i domknięcie. Ale co jest fajne, ten sam wizjer występuje w tych kaskach sportowych, więc można dokupić różne fajne, kolorowe wizjery i ma też możliwość zamontowania zrywek. W tym przypadku mechanizm zrywki jest również częścią mechanizmu pinlocka, więc regulowanie pinlocka może odbywać się ręką, nie za pomocą klucza, śrubokręta, wkręta lub monety, tylko po prostu ręką można wyregulować sobie pinlock, który zresztą jest razem z kaskiem w standardzie w pudełku. Kolejną fajną rzeczą, która jest w sporcie bardzo istotna, a na drodze może już trochę mniej, to jest wentylacja. Ten kask ma wentylację naprawdę po byku, ponieważ mamy 3 wloty z przodu, które obsługuje się dosyć ciężko, jak to zwykle w kaskach sportowych, ale rzeczywiście w środku jest bardzo grubo zryty kanałami wentylacyjnymi. Z tyłu są wyjścia wentylacji, więc mamy system podciśnienia, czyli im szybciej jedziemy, tym więcej tego powietrza jest wysysane ze wnętrza kasku. Dodatkową rzeczą, która tutaj, jeszcze zapomniałem powiedzieć o wlocie na pinlock, na szybę, więc mamy tutaj podwójną kurtynkę. Pod jednym z tych właśnie przysłonek jest mechanizm, który steruje 2 wlotami na wizjer. Deflektor, który można całkowicie wyjąć. Podbródek oczywiście też, policzki są całkowicie wyjmowane, a to, co jest turystyczne w tym kasku, moi drodzy, to jest to, że kask w porównaniu ze sportową wersją jest troszeczkę bardziej wyciszony dzięki innemu wnętrzu. Jest też zaprojektowany do jazdy bardziej wyprostowanej. Jest troszeczkę bardziej komfortowy i mniej hardkorowy. Mamy miejsce na audio, także jest nawet miejsce na wpuszczenie mikrofonu do wnętrza, kiedy zamontujemy tutaj jakiś zewnętrzny system. Oczywiście AGV ma dedykowany system, ale nikt nie każe nam z niego korzystać. Wnętrze tego kasku ma zintegrowane policzki razem z kołnierzem. Dzięki temu ten kask jest odrobinę cichszy, ale to nie wszystko. To, co mnie urzekło w tym kasku, to jest to, że AGV przewidział możliwość dopasowania indywidualnie policzków tego kasku do potrzeb indywidualnych każdego z nas. Czyli każdy z nas może mieć troszeczkę węższą lub szerszą twarz i te policzki mają taką oto tu kieszonkę. A razem z kaskiem otrzymujemy saszetkę, w której znajdują się dodatkowe wypełnienia, więc możemy sobie włożyć, wyjąć, zamienić wypełnienia policzków na większe lub mniejsze, zależnie od tego, czy nasza twarz aktualnie jest większa czy mniejsza, tak? Bo to się może zmienić. Jeżeli będziemy używać audio, to też są zaślepki, dzięki którym możemy zmniejszyć odległość do ucha lub ją zostawić na poziomie takim troszeczkę bardziej bezpiecznym, żeby to audio nie uwierało. Więc to są rzeczy, które są fajne i rzeczywiście zostały zrobione z myślą o tych, którzy jeżdżą daleko, dużo, a wcale niekoniecznie po 2 godzinach siadają z motocykla i mówią: jak było fajnie, ale idźmy dalej. Kiedy wyjmę tą aureolę, czapkę z wnętrza, to zobaczycie, że ona jest skonstruowana zupełnie jak w sportowym kasku, czyli mamy właściwie szczątkową część, która nas oddziela od linera i dosyć mocno poszatkowane wnętrze, żeby to powietrze bardziej cyrkulowało. I to, co zrobili panowie z AGV, odchodząc od linii sportowej do linii turystycznej, to jest dodanie tego właśnie meszowego kapturka. Ponieważ wentylacja może być też uciążliwa, niekoniecznie musi być super fajna, więc zdjęcie odrobiny tego świdrującego powietrza, które biegnie poprzez wnętrze kasku za pośrednictwem tej meszowej wkładki jest naprawdę bardzo fajne, ale jeżeli ktoś jest hardcorem i nie chce jej używać, proszę bardzo, można ją zostawić w domu
i się nie przejmować, jeździć sobie bardziej na sportowo. Dodatkowo jest tu mnóstwo rzepów, dzięki którym możemy dostosować tą wysiłkę do kształtu głowy lub do wentylacji, jaką chcemy sobie zafundować. Tak samo te wszystkie białe koreczki, które tu widzicie, można je po prostu wyjąć i ta wentylacja też będzie bardziej nam owiewała głowę. Więc jeżeli chcecie mieć kask, który ma reminiscencję sportu i świetnie nadaje się do sportu i pochodzi z bardzo dzielnego rodu kasków, które ujeżdża no nie jeden pan z numerem startowym, to mamy podwójne D, mega wentylację, bardzo aerodynamiczny kształt, super zamknięcie wizjera, które naprawdę jest bardzo szczelne, możliwość zastosowania zrywek i jak spojrzycie do środka, to ta wentylacja naprawdę jest gruba. Mamy 6 wylotów z tyłu, 6 wylotów z przodu, bardzo grube kanały wentylacyjne i ten EPS, ten liner, który jest w środku, składa się z 4 elementów, a co za tym idzie, ta część czołowa jest zupełnie oddzielna, co też daje dodatkowe powiększenie możliwości wentylacyjnych. Mamy 4 wielkości skorup, kask jest bardzo lekki. Zerknijcie sobie na masę tego kasku, bo jest on kaskiem typowo torowym. A najfajniejsze w tym jest to, że AGV zrobił 2 rozmiary M. MS i ML, czyli małe M i duże M. Ja jakby tutaj pasując kask do siebie, ja jestem MS, jestem małe M. Dodatkowy rozmiar w 4-skorupowym kasku daje dodatkowe, lepsze spasowanie kasku, więc jeżeli chcecie mieć kask, który łączy w sobie troszeczkę sportu i bardzo szybkiej turystyki, to polecam Wam AGV Veloce. Ok, moi drodzy, żeby jednak Was nie odsyłać do szukania masy tego kasku, a wiem, że o to pytacie, we wnętrzu kasku znalazłem oto informację. W rozmiarze najmniejszej skorupy, czyli w rozmiarze XS i S, waży 1275 g plus minus 50 g zależnie od akcesoriów. W rozmiarze małym M waży 1300 plus minus 50 g. W rozmiarze dużym M i L, bo to jest kolejna skorupa, 1400 g. I w rozmiarze XL do 2XL 1450 g plus minus 50 g.